Witajcie, dziś zapraszam Was na pomysł, jak przygotować pudełeczko komunijne. Skromne, proste i łatwe w wykonaniu. A jeżeli ta wersja kolorystyczna Wam niezbyt odpowiada, przygotowałam także drugą. Film o pudełeczku po prawej wrzucę za tydzień. Ozdobą wieczka są białe różyczki, których praktycznie na zdjęciach nie widać. Zanim przejdę do filmu, pokażę Wam w kamerze, jak one wyglądają. Według mnie to najfajniejszy element pudełka, ale jak widzieliście przed chwilą, na zdjęciach po prostu go nie widać. Pudełko komunijne przygotowałam na bazie pudełka na herbatę. Przegródki sugerują, że nasz komunikant może tam sobie schować tradycyjne prezenty, jak zegarek, łańcuszek czy banknoty. Niestety mniej tradycyjnych jak kład, dron czy laptop nie zmieścimy. Przed malowaniem pudełko rozbrajam, wyciągam z niego całą środkową część. Biała farba akrylowa, przemaluję nią wyłącznie wieczko. Malujemy tyle razy, aby biel była idealna. Ja musiałam pomalować 3 razy. Dół pudełka oraz ozdoby drewniane pomaluję lazurem. Lazur to rodzaj farby, która daje efekt bejcy. Jest naprawdę świetnej jakości. Po pierwsze nie robi zacieków, po drugie ma mocne krycie, a po trzecie i najważniejsze, gdy już zaschnie, to nie brudzi. Nawet możemy pominąć lakierowanie. Jeżeli używacie tradycyjnej wodnej bejcy, to wiecie, o co chodzi. Intensywność koloru zależy od ilości nałożonych warstw. Warstwy możemy powtarzać nawet na mokro. Jeżeli tego wymaga sytuacja, pudełko możemy przeszlifować, a następnie pomalować jeden raz lakierem akrylowym satynowym. Krótką chwilę przeznaczam na kompozycję. Jedynym zdobieniem na wieczku będą elementy ze sklejki, róże oraz odbity szablon. Róże z papieru ryżowego wytnę za pomocą precyzyjnego nożyka. Ja nożyk mam, ale jeżeli nie macie, to oczywiście wszystko można wyciąć nożyczkami. Oryginalnie różyczka wyglądała tak i wydaje mi się trochę za skromna. Wydziebałam z papieru jeszcze kilka innych listków, odcięłam je innym różyczką i teraz to wszystko wygląda tak. Do przyklejenia używam kleju do decoupage. Tu jak zawsze smaruję powierzchnię, przyklejam róże i wszystko zaklajstrowuję klejem od góry. Uwielbiam papier ryżowy, że on pozwala mi na zmianę zdania. On to akceptuje i mnie rozumie, zobaczcie. Listki już zostały przyklejone, ale zmieniłam zdanie, więc je oddłubałam i przykleiłam w innym miejscu. Lubię serwetki, ale papier ryżowy daje mi właśnie taki luz. A gdybym tak spierniczyła serwetkę, to bym musiała ją zmyć pod wodą i nakleić od początku. Na szczęście otwiera się w dobrą stronę. Przykleiłam jeszcze kilka listków i ostatecznie różyczka prezentuje się tak. Jakby ktoś zapomniał, jak wyglądała przed chwilą, to przed chwilą prezentowała się tak. Według mnie z listkami lepiej, więc mogę teraz wszystko polakierować lakierem akrylowym, matowym. A teraz szablon. Żeby różyczki odbiły mi się perfekcyjnie, użyję kleju tymczasowego. Spryskuję szablon, a następnie suszę go kilkanaście sekund. Szablon jest gotowy do pracy, gdy świetnie trzyma się palca, ale go nie brudzi. Właśnie tak. A to jest biała pasta Stamperi, pasta do modelowania. Szablon przytwierdzam w wyznaczonym miejscu i po prostu nanoszę pastę. Bardzo dbam, aby była rozłożona równo. Dzięki temu, że przed chwilą użyłam kleju tymczasowego, mam pewność, że pasta nie podcieknie mi pod szablon. Po nałożeniu pasty szablon ściągam i zostawiam pastę do wyschnięcia. W identyczny sposób robię górne różyczki. Ale robię to w 2 etapach. Najpierw różyczki po lewej i suszę, a następnie różyczki po prawej. Podczas schnięcia pasta odrobinę siada, a może lepiej powiem, że się poziomuje. Ostre krawędzie różyczek stają się obłe i to jest fajne. Środek wykończę 2 pastami bezbarwnymi, a przy okazji porównam Wam te 2 produkty. Po prawej Heavy Body Gel błyszczący, a po lewej pasta żelowa, także błyszcząca, bezbarwna. Na pierwszy rzut oka te 2 pasty głównie różni gęstość. Pasta żelowa ma konsystencję gęstej śmietany. Podczas schnięcia troszkę siada, a brzegi po szablonach robią się okrągłe. Heavy Body Gel jest gęsty, bardzo gęsty. W jaki sposób nałożymy pastę, tak ona już zostanie. Ta pasta to równocześnie bardzo mocny klej. Podczas kręcenia filmu zorientowałam się, że nie widać tej różnicy, więc zrobiłam dla Was dokrętkę. Więc jeżeli kogoś to interesuje, zapraszam na ostatnią minutę filmu. Uznałam, że w środku pudełka powinna się znaleźć dedykacja. Szybko i elegancko możemy ją wykonać na sklejkowej deseczce. Założyłam, że ma być szybko, tanio i łatwo, więc zamiast wykonać transfer, pomyślałam, że przykleję kartkę.
Życzenia są wydrukowane na drukarce laserowej. Najłatwiej ustala się miejsce na tekst, patrząc na kartkę i sklejkę pod światło. Sklejkę obrysowuj i dzięki temu wiem, gdzie mam przykleić życzenia. Wydrukowane życzenia przyklejam za pomocą kleju do decoupage. Po przyklejeniu kartkę wygładzam przez koszulkę do dokumentów. Dzięki temu wygląda ładnie i nie ma pod nią zgrubień z kleju. Po wyschnięciu niepotrzebną część kartki odcinam, a tabliczkę lakieruję. Brzegi postarzyłam kąbeczką i farbą akrylową. Myślę, że teraz to wygląda elegancko. Ostatnim elementem jest przyklejenie wszystkich ozdobnych elementów do pudełka. Tabliczkę przykleiłam klejem na gorąco. Natomiast napisy na zewnątrz nie chcę przyklejać klejem, bo on będzie mi wyłaził bokami. Ja używam i naprawdę polecam Express Glue. Ten klej łapie bardzo szybko, a potem trzyma 1000 lat. W tym odcinku wisienką na torciku będą nóżki. Teoretycznie powinno się je przybijać, ale ja przyklejam klejem na gorąco i trzymają się znakomicie. Ostatecznie pudełeczko wygląda tak. Starałam się, aby ten pomysł był bardzo prosty i mogła sobie z nim poradzić nawet osoba początkująca. Drugi projekt, który przygotowałam i będzie dostępny za kilka dni, jest bardzo prosty, ale zmieniłam w nim kolorystykę. Jak zwykle listę tego, co jest potrzebne, umieściłam w opisie filmu. Dziękuję i zapraszam na inspirello.pl. Dzięki, że wytrzymałeś do końca i chcesz zobaczyć, czym różnią się te dwie pasty. Po pierwsze są gęste, ale pasta żelowa jest rzadsza. I od niej zacznę, nałożę ją na szablon. Rozsmarowuje się znakomicie i przy swojej gęstej konsystencji jest odrobinę samopoziomująca. Heavy Body Gel jest bardzo gęsty. Jeżeli rozsmarujemy go nierówno, to on już tak zostanie. Nie jest to ani jego wadą, ani zaletą, to jest po prostu cecha, którą możemy wykorzystać. Obie pasty w stanie mokrym są mleczne, natomiast różni je kształt odbitego szablonu. Pasta żelowa daje takie ładne, obłe wałeczki. Natomiast Heavy Body Gel utrzymuje ostre kształty brzegów szablonu. Góra jest płaska, zobaczcie, dokładnie taka, jak wygładziłam szpatułką. Po wyschnięciu ta różnica się utrzymuje. I to już naprawdę koniec. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na inspirello.pl.